Dzisiaj kończy się 2023 rok, więc postanowiłam, że podzielę się z Wami moimi ulubionymi i najczęściej wykorzystywanymi materiałami w tym roku. Będą to materiały dotyczące malowania pastelami, a także szkicowania. Miałam w planach zrobić listę 5. Wyszło mi coś koło 15, a i tak to dlatego tylko, że troszeczkę oszukiwałam. Zacznijmy od malowania pastelami, czyli od pasteli. Najwięcej maluję oczywiście pastelami Sennelier, dlatego że one stanowią moją główną bazę pasteli, ale w tym roku zaczęłam też malować pastelami, które wykonałam samodzielnie. Nie są to te pastele, które pokazywałam, jak się wykonuje z resztek tych kupowanych pasteli, tylko są to takie pastele, które zrobiłam zupełnie od zera, z pigmentu i z poiwa. Tu są właśnie robione przeze mnie pastele. Najfajniejsze jest to, że mogę zrobić takie kolory, jakich potrzebuję i jakich mi brakuje. Tutaj są bardzo fajne, takie jasno zielono-żółte, które dużo używałam. Tutaj różnego rodzaju fiolety. Bardzo neutralne, zielonkawe kolory. I też tutaj takich troszeczkę neutralnych, lekko turkusowawych, zwłaszcza ten taki niebieskawy z kolei i też tu trochę neutralnych niebieskich. I tutaj jedne z moich ulubionych, nie wiem, ja lubię fiolet. Tutaj bardzo, bardzo ciemne kolory, które udało mi się zrobić. Jak widać, niektóre kolory już dosyć mocno zużyłam. Ja sobie robiłam dosyć takie spore te kostki. Tutaj zrobiłam taką próbkę na pastelmacie. Fajnie się te pastele rozprowadzają. Są dosyć miękkie. Trochę się różnią między sobą, dlatego że dopiero eksperymentuję z różnymi odcieniami i każdy pigment ma tak naprawdę inną charakterystykę. I po prostu dorabiam sobie takie kolory, których mi brakowało, takie kolory, których lubię używać. Tu mamy pełną tackę już tych moich kolorów. W sumie jest chyba ponad 100 różnych wariantów. Jeżeli chodzi o papier do pasteli, to moim ulubionym w tym roku był Pastelmat. Na Pastelmacie maluję już od lat. Mój ulubiony format to 30 na 40 cm. To jest papier z taką lekką fakturą. Taki ziarnisty papier. On troszeczkę wygląda jak bardzo gładki papier ścierny. On jest oczywiście bezkwasowy i odporny na blaknięcie. Ja mam całą gamę różnych tych bloków i z ciepłymi kolorami, i tutaj z niebieskimi, ich bardziej chłodnymi kolorami, z zieleniami. W tych 3 rodzajach bloków mamy po 4 różne kolory papieru, a te 2 bloki są jednokolorowe. Jeden z nich jest biały, a drugi to się nazywa antracyt. To jest taki, właściwie taki grafitowy, szary kolor, ciemny. Gdybym miała wybierać tylko jeden blok do tych rzeczy, które robię z pastelami, wybrałabym ten biały Pastelmat. Nie po to, żeby od razu na nim malować pastelami, tylko po to, żeby albo go zabarwić akwarelami lub rozwodnionymi pastelami, albo żeby zrobić na nim mokrą podmalówkę, dlatego że wtedy mogłabym mieć taki kolor, jaki chcę. Ale mówiąc szczerze, bardzo lubię korzystać z wszystkich tych kolorów i trudno byłoby mi wybrać jakieś takie, które częściej używam, dlatego że używam różne kolory do różnych rzeczy. Jeżeli chodzi o szkicowanie, to w tym roku próbowałam takiej mieszanej techniki. Używałam głównie pisaków akwarelowych, akrylowych oraz kredek i pisakami, które najbardziej mi się sprawdziły w tym roku. Trochę ze względu na cenę, a trochę ze względu na jakość, całkiem przyzwoitą. Były aquamarkery kupione w Actionie, to jest bodajże firma Deco Time, a drugimi takimi akwarelowymi pisakami były Ecoline. To są bardzo tanie pisaki i naprawdę jeżeli zaczynacie, to polecam
te pisaki z Actiona. Jakość jest ich naprawdę całkiem niezła, zwłaszcza do tego typu szkiców, jakie ja robiłam. Natomiast no, cena jest dużo niższa niż tych brush penów Ecoline. Jeżeli chodzi o samą jakość końcówki tej pędzelkowej, to powiedziałabym, że no, Ecoline mają lepszą końcówkę, ale tutaj z kolei mamy dwie końcówki, bo jedna jest cienka, druga jest pędzelkowa. Ta pędzelkowa jest troszeczkę twardsza niż w Ecoline. Wybrałam takie kolory, których używałam w tym roku najczęściej. Weźcie pod uwagę, że ja najczęściej rysowałam, szkicowałam tymi pisakami pejzaże, więc dlatego te kolory będą takie bardziej pejzażowe. A poza tym, no każdy artysta ma swoje własne upodobania kolorystyczne, tak to nazwijmy, więc to też sporo mówi o tym, jakie kolory ja po prostu wybieram i jakich lubię używać. Jak widzicie, chętnie sięgałam pod takie różowo-beżowe kolory. Ten beżowy, on się nazywa Pink Beige, to jeden z moich ulubionych kolorów, jeżeli chodzi o Ecoline. I bardzo też lubię takie zgaszone niebieskie kolory. Ten jest fantastycznym kolorem, a ten właściwie z aquamarkerów jest taką ciemniejszą wersją. To jest ten Ecoline, a tutaj jest ten aquamarker. Pisaki akrylowe to dla mnie głównie była w tym roku Posca, właściwie wyłącznie Posca, ale muszę też przyznać, że nie próbowałam innych pisaków akrylowych, tylko po prostu od razu malowałam Poscą i ta Posca bardzo dobrze mi się sprawdzała w różnych sytuacjach. Mam je w trzech różnych końcówkach. Końcówka najmniejsza, czyli 3M, najmniejsza z tych, które mam, 5M i ten grubasek to jest 8K. I teraz zobaczycie kolory, które wybrałam. Jak widzicie, znowu się powtarza taki beżowy kolorek. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych w Posce kolorów również, ten beżowy. Z takich na razie nietypowych to jest ten jasny zielony. On mi się bardzo przydawał w momencie, kiedy już w ostatniej chwili musiałam namalować jakieś jaśniejsze kolory liści. On w taki intensywny kolor był ok. Oczywiście wolałabym mniej intensywny odrobinę, ale ten się naprawdę dobrze też tu sprawdzał. I Poskę stosowałam na różne sposoby, bo stosowałam ją jako jedną z ostatnich warstw w technice mieszanej, ale też robiłam Poską takie bardzo proste szkice. Tutaj mamy ten kolor bardzo fajny, jak on się nazywa. Numerek był, ale nazwa kaki. Także taki ciemny, zielony, trochę oliwkowy. I Posca się bardzo fajnie nadaje do tego typu szkiców. Przyznam, że mam różne te grubości i rzeczywiście one się sprawdzały do różnych rzeczy. Chciałabym mieć więcej tych grubszych, dlatego że one są fajne do pokrycia większej powierzchni. To jest taka dosyć gruba końcówka, ścięta, a te dwie grubości, które mam tutaj, o to mamy właśnie 3M i ten troszeczkę grubszy to 5M. Do szkicowania chyba najbardziej pasował mi ten 5M, ten troszeczkę grubszy, no i oczywiście do niektórych takich większych powierzchni ten duży. Kredki, bo do tego szkicowania oprócz pisaków używałam również kredek i tutaj troszeczkę oszukuję, dlatego że uznamy to za jedną grupę, są to kredki Derwenta, one należą do różnych linii i kilka z tych linii bardzo mi przypadło do gustu. Jak mówiłam, troszeczkę oszukuję tutaj, bo nie jest to jedna seria kredek, tylko kilka serii. Ja wybrałam po 2-3 kolory z każdej z tych serii, żeby pokazać Wam i kolory, które wybierałam, i też te serie, które mi pasowały, bo nie wszystkie mi serie od nich pasują. Mamy tutaj taki niewielki wybór tych kolorów. Jak widzicie, większość z nich jest dosyć mocno zgaszona. Są tu głównie zielonkawe, niebieskawe i takie rudawe kolory. Co jest ciekawe, w tych kolorach, które wybrałam, nie ma żadnego takiego typowego brązu.
Nie wiem, co to mówi o mnie i moim szkicowaniu. Może po prostu ten brąz nie jest mi potrzebny. Ja bardzo często używam tych wszystkich kredek na sucho, ale oczywiście mamy wśród nich też te, które się da rozmoczyć. Tu mam Inktense i Watercolor. Bardzo lubię właśnie akwarelowymi kredkami rysować na sucho. Mam wrażenie, że one lepiej kryją inne wcześniejsze warstwy niż zwykłe kredki. Drawing, Inktense właśnie w kredkach, ale używałam też Inktense w bloczkach. Color Soft i Watercolor. Tutaj dałam tak osobno te dwie kredki, tej białej na pewno nie widzicie, bo białe na białym nie wychodzi. To są te dwie kredki, których używałam do szkicowania na szarym papierze, do robienia szkiców walorowych. Czarna, też z Derwenta i biała, ona się tak ładnie nazywa, ona była wiele razy polecana w różnych miejscach. Chinese White. Kolory roku 2023. Jeżeli chodzi o szkicowniki, w których w tym roku najczęściej i najchętniej szkicowałam, to był Art Creation Talensa. Tu mam taki malutki, ale ten nie był najbardziej popularny u mnie w tym roku. Najbardziej popularne były te dwa formaty. Ten jest taki zbliżony do A4, a to jest połówka w takim pejzażowym formacie. Szkicownik Art Creation naprawdę nadaje się do technik suchych i mieszanych. Można użyć na nim trochę wody, ale nie jest to blok do dużej ilości wody i do szkicowania akwarelą średnio się nadaje. Zaczyna się troszeczkę bardziej falować, ale niewielkie ilości akwareli czy rozmywania kredek wodą bardzo fajnie znosi. Całkiem dobrze sprawdza się, jeżeli chodzi o to, żeby kolory nie przebijały na drugą stronę. Tutaj próbuję znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie taki problem mógł się pojawić. W momencie, kiedy i tak maluję na drugiej stronie, robię jakiś szkic, to nawet jeżeli odrobina się przebiła, to nie widać, bo potem coś tam namaluję. Ale tu widzicie, że tutaj prawie nic nie jest namalowane, a tutaj te ciemne kolory pisaków akwarelowych no nie przeszły na tą drugą stronę. On czasami odrobinkę przebije, ale bardzo, bardzo niewiele. Jest to bardzo fajny, gładki papier, taki lekko kremowy. To jest wszędzie 80 kartek i 140 gram. Także bardzo, bardzo fajny szkicownik do różnych rzeczy, łącznie z odrobineczką akwareli, ale nie dużo. Do szkicowania używałam również bardzo chętnie Microna, Pigma Micron. Używam go już od lat, tej firmy i tych cienkopisów. Tą końcówką, którą w tym roku najczęściej używałam, była końcówka PN. Jest to dla mnie taka najbardziej wszechstronna końcówka, bo można troszeczkę cieniej, troszeczkę grubiej nią rysować. Ona jest taka dla mnie bardziej wszechstronna niż te z określonym numerkiem. To jest końcówka PN. To jest taka stożkowa końcówka i moja ulubiona. A tutaj kolejna rzecz do zaznaczania bieli, Jelly Roll, 10 Sakury. To też taki dosyć popularny i często spotykany żelopis. To jego krycie jest takie na 70%. Przy szkicowaniu czasami używałam też pędzli ze zbiorniczkami na wodę. Tu dwa moje ulubione. Tu mamy pędzelek Pentela. To jest LK. Ona służy mi najczęściej do rozmywania i do robienia takich większych detali. A drugi pędzelek Derwenta. I to jest pędzel z taką fajną, szeroką końcówką. I on ma też tutaj taką pompeczkę. Można na nim troszeczkę więcej wody sobie dać na to włosie syntetyczne. I on jest właśnie fajny do dużych powierzchni. Co ciekawe, o wiele częściej te pędzle na wodę używałam na początku tego roku, czy właściwie do połowy wakacji, bo potem odkryłam, że kredki akwarelowe, czy właśnie też Inktense
Bardzo fajnie można... O, tutaj widać, nie widać. Te kredki bardzo fajnie można też rozpuszczać, używając pisaków akwarelowych. I jak zobaczycie, ten pisaczek, on już teraz wraca do swojego koloru, ale mogę najpierw coś naszkicować delikatnie właśnie jakąś kredką akwarelową czy Inktense i potem troszeczkę zmienić ten kolor, rozmazując ją pisakiem akwarelowym o dowolnym kolorze, czyli jakby łączę te dwa kolory. To taka ciekawostka. Dzięki temu też się szybciej szkicuje i po prostu zamiast tylko używać pędzla na wodę, zaczęłam po prostu po wierzchu malować tymi pisakami akwarelowymi, bo wtedy miałam jakby od razu dwa kolory połączone. I teraz już takie dodatkowe akcesoria, ale bardzo, bardzo przydatne. Tu moja ulubiona ostrzynka z tego roku. Kiedyś zazwyczaj ostrzyłam kredki, ołówki po prostu nożykiem do papieru, a ostatnio po prostu z jakiejś, nie wiem, wygody i może dlatego, że mniej się przy tym śmieci, zaczęłam używać ostrzynek. To są ostrzynki firmy KUM. Ona się różni tym od zwykłych ostrzynek, że ma dwa otwory do ostrzenia. Najpierw wkładamy, tutaj mamy numerki 1, 2. Najpierw wkładamy w jedynkę. I jak widzicie, ten czubek kolorowy, grafit, został naostrzony na taką dosyć sporą długość, ale na końcu mamy, tak tempo jest zakończony. I teraz otworek numer 2 służy po to, żeby tą końcówkę, jeżeli chcecie, zaostrzyć w czubeczek. Najpierw jeden na to, żeby na długość naostrzyć, a dwójka po to, żeby naostrzyć w czubek. Ja zwykle w czubek ich nie ostrzę, nie przeszkadzają mi takie bardziej tępe. Szukam jeszcze jakiegoś, który nie jest tak mocno naostrzony. Tu mamy bardzo długą końcówkę naostrzoną. Te ostrzynki występują w dwóch wersjach, czerwona i niebieska, i one różnią się tym, że oprócz tych dwóch typowych otworów do ostrzenia, ta niebieska ma jeszcze dwa dodatkowe. Te dwa dodatkowe, takie malutkie, służą do zaostrzenia w czubek ołówków automatycznych, zwłaszcza takich troszeczkę grubszych. Największym minusem, bo te ostrzynki mają minus, ich największym minusem jest to, że w sumie niewiele rzeczy się tutaj mieści, tych wiórków w tym pojemniczku, więc jak gdzieś idę w teren, to zawsze biorę z sobą jakiś malutki woreczek i po prostu do tego woreczka to opróżniam. No nie jest to akurat najlepiej pomyślane. Ostrzenie jest bardzo fajne, ale te wióry tutaj mało miejsca mają. Tu są też dodatkowe ostrza. Jeżeli te nam się stępią, to możemy sobie wymienić. Kolejny taki dodatek, tym razem już jeżeli się używa tradycyjnego pędzla, to ten taki silikonowy kubełek na wodę. Ja używałam wielu różnych silikonowych takich składanych pojemniczków i muszę Wam przyznać, że ten mi się najbardziej sprawdził, dlatego że jest dosyć duży, więc tej wody mamy na tyle, że ona nie robi się od razu bardzo brudna. Jest sztywny, w przeciwieństwie do tych wszystkich pozostałych dosyć dobrze się trzyma, a oprócz tego ma jeszcze te falowany brzeg, na który można położyć sobie pędzel w trakcie malowania i ten pędzel nie spadnie nam tak łatwo. Tu ten kubełek składany na wodę z Faber-Castell. O, on może nie ma zbyt pięknego koloru, ale naprawdę jest bardzo wygodny. Jak go postawimy nawet bez wody, stoi wyjątkowo stabilnie. Ta część jest twarda, ta część jest też twarda i ten silikon chyba jest dosyć gruby, więc naprawdę fajnie się tego używa. Kolejna bardzo fajna rzecz, chociaż taka zwykła, gumka do mazania. Ja prawie nie używam gumki do mazania, więc czemu o tym mówię? To jest gumka, której używam w momencie, kiedy oprawiam moje pastele, wkładam je pod szkło, daję do tego passepartout i czasami się zdarzy, że jakiś mikrokawalątek
pigmentu czy tego pastelu się oderwał i spadł na to passepartout i to passepartout ma tam takie kropeczki od tego pigmentu. I ta gumka naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdzała, żeby już taki wydmuchany pastel, to co zostało na tym passepartout, żeby usunąć i rzeczywiście do tej pory udawało mi się zrobić to tak, żeby nie zostało śladu na tym passepartout. To jest gumka Caramel firmy Cretacolor. Ona jest bardzo mięciutka i naprawdę nie uszkadza papieru i dobrze się sprawdza. Nie używam jej przy szkicowaniu, bo przy szkicowaniu zwykle mi nie przeszkadzają te wszystkie dodatkowe linie. Natomiast przy oprawianiu pasteli była bardzo fajna. Ok, zobaczmy jeszcze, na ile ta gumka się sprawdzi w usuwaniu jakichś kredek. Akurat do tego jej nie stosowałam, więc nie wiem, jaki będzie efekt. Zobaczymy. Tutaj drawing. I zobaczmy, na ile uda się to zmazać tą gumką. Widzicie, ona się dosyć mocno tak roluje. To było to miejsce. Nie widać, ani papier się nie uszkodził, ani specjalnie nie widać kredki. Ja oczywiście nie przyciskałam bardzo mocno, bo gdybym przycisnęła na maksa, to wtedy pewnie by nie było aż takiego efektu super. Tutaj po takim mocnym przyciskaniu powiem Wam, że widać tylko odrobinkę. Bardzo fajna gumka. Kolejna wersja żabek, takich do przytrzymywania papieru. Ja już wypróbowałam najróżniejsze żabki. W sumie większość i tak się sprawdza, bo trzymają ten papier. Ale te mają taką dodatkową fajną rzecz, a mianowicie jest do nich przyczepiony magnes. I w momencie, kiedy rysuję w plenerze, to mogę dzięki temu magnesowi przyczepić do nich na przykład pudełko metalowe, w którym mam akwarelki. Albo takie pudełko metalowe, które z kolei służy mi do mieszania kolorów. Także ten magnes jest tutaj takim bonusem i ostatnio zauważyłam, że zaczęłam najczęściej właśnie te żabki zabierać w plener, bo dzięki temu magnesowi mogę coś tam jeszcze sobie dodatkowo przyczepiać. Przyczepiam je tak i wtedy mogę to pudełko z akwarelkami sobie przymocować bezpośrednio do tego i ono dosyć mocno się trzyma. Ja często też używam jakiejś deski jako podkładki, wtedy te żabki przyczepiam na przykład do samej deski, mam jeszcze większą powierzchnię i mogę większą paletkę z akwarelami użyć. Że to się bardzo dobrze sprawdza, oprócz tego, że trzyma papier. Myślę, że gdybym miała wymieniać wszystkie moje ulubione materiały z tego roku, naprawdę wyszłoby tego mnóstwo, bo sporo rzeczy wypróbowałam, a też używałam takich materiałów, które już używam przez lat i które cały czas bardzo lubię. Tu postarałam się wybrać takie właśnie, które w tym roku były dla mnie najfajniejsze i których używałam najczęściej. Proszę, podzielcie się ze mną swoimi najlepszymi materiałami z tego roku, dlatego że zawsze fajnie jest dowiedzieć się, co komu pasowało i może zrobić jakieś nowe zakupy na przyszły rok. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o pastelach, organizacji pasteli, o tych, jakich marek używam, to zapraszam Was do obejrzenia tego filmu. Tam też opowiadam o tym, w jaki sposób zrobić nowe pastele z resztek pasteli, co jest bardzo przydatne. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Dzwonią dzwonki same. Nie? Mikołaj zakupy przyniósł. Naprawdę? Nie. Idź zrób obiad, Marysiu.